Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj szybki przepis na obiad z piersi z kurczaka. I już Wam mówię, co będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować taką paczkę szpinaku. Tu jest 200 gram szpinaku. I ja już Wam pokazuję, co ja zrobiłam z tym szpinakiem. Ten szpinak jest tu obrany z tych łodyżek, które tutaj wystają. Ja te łodyżki po prostu poodrywałam. Szpinak przełożyłam na druszlak i przelałam wrzątkiem z czajnika. Po prostu nastawiłam cały czajnik wody i nad zlewem przelałam wrzątkiem. Jak przelałam wrzątkiem, oczekałam jakieś tam 30 sekund i zlałam to z kranu z zimną wodą i poczekałam, aż porządnie to obcieknie z wody. Także tu jest przelany wrzątkiem szpinak. Przelewamy bardzo powoli. Tutaj mam około szklanki zielonego groszku zamrożonego. Do tego 2 ząbki czosnku, opcjonalnie, jeżeli ktoś nie lubi, nie trzeba. 2-3 piersi z kurczaka, wszystko zależy, ile Was jest. Ja już mam wymytą pierś, jeszcze odleję wodę. O. Do tego mam koperek posiekany. Koperku mam około takie dwie czubate łyżki i 2-3 łyżki masła klarowanego, na którym będziemy smażyć. Może być też olej i śmietanka 18 słodka. Tutaj mam tej śmietanki 330 ml, no zobaczę, czy zużyję całą. Możemy mieć też, potrzebować szklankę 250 ml wrzątku, ewentualnie może być też, jeżeli mamy bulion drobiowy. Jeżeli ktoś ma ochotę, może też rozpuścić z kostki rosołowej, jak kto lubi. Ale taki wrzątek też może być. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od, już Wam mówię, od pokrojenia naszych piersi. Mam takie dość grube i duże piersi. O. Wycinamy to, co nam się nie podoba, bo nieraz nawet tutaj kości potrafią być, także uważać. O, tak. I dzielimy ją w ten sposób, po prostu, żeby była cieńsza, bo ona jest bardzo gruba. Uważajmy, żebyśmy się nie przecięli. O. Tak. Dobrze. I każdą taką przeciętą pierś, ja, słuchajcie, mam tutaj woreczek do mrożonek. Specjalny woreczek do mrożonek. Jest to woreczek za testem, jest to do żywności. I ja przez ten woreczek będę po prostu tłukła nasze piersi z kurczaka, żeby one były dużo cieńsze. Takie cieniutkie. I robimy tak z każdą piersią. Naszą pierś już rozbiłam i dla tych pań, które będą pierwszy raz to robić, to taka porada. Słuchajcie, tuczkiem bijcie tylko w tym miejscu, gdzie żeście kroiły nożem. Ta druga strona, ona będzie Wam, jeżeli tu zaczniecie bić tłuczkiem i te włókna zaczną się przecinać, będzie Wam później po prostu bardzo ciężko zwinąć, bo będzie Wam mięso pękać. Więc bijcie tylko po jednej stronie. Bynajmniej taka jest moja rada. Dobra, odstawiam sobie piersi i będziemy szykować nasz farsz. Tak jak mówiłam, mam tutaj szpinak. Do tego szpinaku dodam 2-3 łyżki oleju. Ja mam z suszonych pomidorów. Może być też taki zwykły olej, ale uważam, że ten z suszonych pomidorów doda takiego fajnego aromatu. O, przeciskam ząbki czosnku tutaj. Posolimy. Damy troszkę pieprzu
Jeżeli ktoś używa jakieś inne przyprawy, to też proszę dodać, jeżeli lubicie. I ja to wymieszam. Jak już mamy wymieszane, tutaj mam na patelni 2 łyżki masła klarowanego, ale może być też olej. Dobra. I będę teraz każdą naszą rolatkę zawijać naszym szpinakiem. I spinać możecie spiąć wykałaczkami. Ja mam takie druciane, takie metalowe jakby wykałaczki. Ja je kupiłam na Allegro, ale widziałam też w innych sklepach takich gospodarstwa domowego. Jak wszystkie rolatki mamy już nasze zwinięte, to układamy je na rozgrzany tłuszcz z zawinięciem do patelni. Pod spodem, żeby było. Niektóre rolatki są nawet bez wykałaczek i też będzie dobrze. Podsmażamy z każdej strony do zarumienienia się. Przewracamy nasze rolatki wtedy, kiedy już będą trochę zarumienione. Wcześniej ich nie przewracajmy. I rumienimy je po drugiej stronie. I po pewnym czasie, słuchajcie, jak one się fajnie podpiekły, ja odwracam je z powrotem na drugą stronę, żeby tym zawiniętym były pod spód. Patrzcie, jak ładnie się przyrumieniły, ale będzie pycha. To już tak ładnie pachnie. Nic się nie rozwijają, nie bójcie się. O! Naprawdę szybki obiad. Tutaj mam wrzątek, woda dopiero co się zagotowała. I tak wlewam około szklanki, słuchajcie, nie więcej. Nawet może nie całą szklankę, tak 200 ml wody, ale wrzątku. Przykrywam i na malutkim, o Jezu, patrzcie, wrzucam nasz groszek, zapomniałabym o groszku. Trzeba trochę przemycić warzyw do obiadu i będzie bardzo ładnie wyglądać. Jeżeli macie jakieś inne warzywa, brokuły, kalafior, brukselkę przecież, tu można każde warzywo przemycić. O, u mnie będzie na zielono. Dobra, koperku jeszcze śmietany nie dajemy. Przykrywam na malutkim ogniu około 20 minut, nie więcej. Bo nasz groszek musi się ugotować. No i jestem u Was już z powrotem, mówię 15-20 minut. Groszek się już fajnie ugotował, jest taki al dente, ja taki lubię. I teraz doprawiamy sos, co tam każdy lubi. Troszkę soli, troszkę pieprzu. Jeżeli ktoś używa inne zioła, proszę dodać. Bo wiadomo, że każdy lubi coś innego. O.
Ja teraz zakręciłam gaz, żeby przestało mi się gotować i zaleję śmietanką. Tu jest 330, jakieś tam 150, 200 ml śmietanki. Tak, ale piękny. Daliśmy tu masło klarowane i on taki żółciutki wyszedł, fajny. Tak, i oczywiście nasz koperek wrzucajmy. Gaz zapalę, doprowadzę do gotowania się, żeby się zagotowało. I słuchajcie, i macie do tego ziemniaczki, makaron pasuje, ryż i obiad macie gotowy, jednogarkowy, bardzo szybki, pyszny. I mi się zdaje, że zdrowy, bo i szpinak, i koper, jest koperek i groszek, także na zielono. I nasz sos zaczął nam się gotować. O 2-3 minutki i można gaz wyłączyć. Teraz Wam pokażę, jak wyglądają w środku. Są mięciutkie, ale może Was przybliżę. O, tak. Tak. O, już Wam pokazuję. Tak wyglądają. Bardzo ładnie wyglądają po przekrojeniu. Zielono. A jeszcze jak dacie żółte ziemniaczki obok, do tego żółty, ładny sosik wyszedł, to na pewno będzie ładnie wyglądać. Także jak się przepis spodobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa!